Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego z omówieniem kilku sytuacji z meczów na polskich boiskach. W pierwszej sytuacji mamy przykład faulu IDP, czyli Ineligible Receiver Downfield. Popatrzymy na zawodnika 61. Zawodnik ten przed podaniem wybiega do przodu i gdy podanie jest wykonywane, znajduje się około 5 yardów poza strefą neutralną. Zgodnie z przepisami, zawodnicy nieuprawnieni do łapania podania do przodu mogą w momencie podania znajdować się nie dalej niż 3 yardy poza tą strefą. Oczywiście nie ma faulu, jeśli podanie nie przekracza strefy neutralnej, bądź jeśli podanie było wykonane do tyłu. Takie zachowanie zawodników nieuprawnionych, a szczególnie linii ofensywnej, może sugerować, że będzie miała miejsce akcja biegowa, w związku z czym jest zakazane. W kolejnej sytuacji zobaczymy przykład ofensywnego trzymania. Popatrzymy na oznaczonego zawodnika. Początkowo ten zawodnik ma bardzo dobrą pozycję do blokowania, ponieważ odcina obrońcę od zawodnika z piłką całym ciałem, ale w końcowej fazie bloku zaczyna tę pozycję tracić. Obrońca zaczyna znajdować się pomiędzy zawodnikiem blokującym a zawodnikiem z piłką i w tym momencie ma miejsce przytrzymanie, za które poleciała flaga. Jest to świetny przykład tego, jak duże znaczenie ma pozycja do blokowania przy ocenie holdingu. Przy oglądanej akcji chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat offside'u. Jak widzimy, zawodnicy linii defensywnej weszli w strefę neutralną i nie zdołali jej opuścić przed snapem. Miał zatem miejsce offside. Faul jest oczywisty, więc na boisku znalazły się flagi. W tym przypadku offside był faulem piłki żywej, a zatem gdyby obrońcy zdołali opuścić strefę neutralną przed snapem, to nie byłoby faulu. Pamiętajmy jednak, że offside może być także faulem piłki martwej. Taka sytuacja występuje, gdy ma miejsce kontakt z zawodnikiem ataku, gdy zawodnik ataku przed snapem poruszyłby się sprowokowany pojawieniem się obrońcy w strefie neutralnej lub gdyby obrońca przeszedł linię ofensywną i miałby otwartą drogę do rozgrywającego. W czwartej sytuacji zobaczymy kolejny faul 5-yardowy. Jak widzimy, przed snapem dwóch zawodników ataku zaczyna się poruszać i w momencie snapu wciąż obaj się przemieszczają. Jest to faul za nielegalną zmianę ustawienia. Pamiętajmy, że jeżeli swoje ustawienie jednocześnie zmienia dwóch lub więcej zawodników ataku, to aby było to legalne, przed snapem cała formacja musi jeszcze raz zatrzymać się na pełną sekundę. Gdyby oglądani zawodnicy zatrzymali się i przed snapem przez pełną sekundę żaden zawodnik ataku nie poruszyłby się, to nie byłoby flagi i akcja byłaby legalna. Ostatnia sytuacja. Zwróćmy uwagę na zawodnika łapiącego podanie. Tuż po tym, jak złapał piłkę i odwrócił się do dalszego biegu, został silnie zablokowany przez zawodnika obrony. Wydaje się, że uderzenie wykonane jest w głowę. Wskazuje na to sposób, w jaki kask zawodnika blokowanego odskakuje tuż po uderzeniu. Zgodnie z definicją, zawodnik, który złapał podanie i nie miał czasu, aby móc się obronić przed nadchodzącymi blokami, jest zawodnikiem bezbronnym. Jeśli taki zawodnik zostanie zaatakowany w mocny sposób powyżej linii ramion, to ma miejsce targeting. W oglądanej sytuacji uderzenie nadchodzi tuż po tym, jak zawodnik łapiący podanie się obraca, zatem wydaje się, że wciąż był zawodnikiem bezbronnym i flaga była uzasadniona. W tym filmie to już wszystkie sytuacje. Dziękujemy za obejrzenie i zachęcamy do oglądania naszych kolejnych filmów. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami przez Facebooka lub e-mail.
Życzymy wszystkim drużynom powodzenia w najbliższy weekend i do usłyszenia.